Drodzy widzowie, serdecznie dziękujemy Wam za Wasze wsparcie naszego kanału. Dzięki temu nadal możemy przekazać Wam naszą wiedzę. Stokrotne dzięki. Witam Was! Tak jest, dziś kolejny filmik. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić jeszcze parę możliwości, co jeszcze możemy sobie przyrządzić w tym oto super urządzeniu. Tak jak ostatnio już Wam pokazywałem, jest to taki jak gdyby troszeczkę piekarnik, taki mini mały piekarnik, w którym można bardzo szybko różne rzeczy przyrządzić. Oszczędzamy masę czasu przede wszystkim na gotowanie. Potrawy są dużo zdrowsze, ponieważ wszystko pozostaje w środku, co mamy. Przede wszystkim ta oszczędność czasu, ale też i oszczędność prądu, którą ja tutaj naprawdę bardzo fajnie widzę tutaj po tym wszystkim, ponieważ widzę, ile czasu mi zajmowało i zrobienie też czegoś i ile energii mi to wcześniej zjadało, na przykład w jakiej kuchence elektrycznej czy gazowej, a tutaj widzę teraz na tym, jakie to jest po prostu szybkie i oszczędne, ponieważ on się też cały czas non-stop tam nie zużywa tego prądu, tylko jak osiąga jakąś temperaturę, to po prostu chwilę sobie znowu odpoczywa i utrzymuje tą temperaturę w środku, ponieważ to wszystko, jak tutaj widzimy, jest ładnie w środku wszystko zamknięte, także on nie traci tego ciepła. Tak. Kolejna rzecz to jest, co mnie bardzo cieszy, nie ma jakiegoś zapachu różnych takich spaleniznów, jakiś tłuszcz, który by mi kapnął na płytę elektryczną i tak dalej, i później cały dom jest siwy, tak jak Wam ostatnio mówiłem, ponieważ on tutaj ma ten specjalny taki filtr w środku, który tutaj te wszystkie zapachy i wszystko niweluje. Czyli po prostu nie mamy już tego w domu takiego smrodu, czy jakiegoś tłuszczu, który się później w powietrzu unosi. Każdy, kto gotował na zwykłych takich piecach kaflowych, czy na czymś, wie, o czym mówię, że wszystko zawsze jest opryskane, ubrudzone i tak dalej. To jest standard, tego ciężko uniknąć, ponieważ to się zawsze coś nabrudzi, czy jakieś tam kuchnie gazowe, jak wiecie, zawsze coś tam wam ucieknie z tego, wszystko zalane, czy elektryczne, czy jakieś inne, opryskane, to jest po prostu norma. Tutaj tego nie ma, ponieważ to jest wszystko tutaj zamknięte w środku, nic tutaj nigdzie nie pryska, mamy po prostu czysty dom, czyste jedzenie, szybko zrobione przede wszystkim i oszczędnie. To jest dla mnie tutaj bardzo ważne punkty, które w tym wszystkim są. Dlatego też Wam już ostatnim razem pokazałem ten garnek, ponieważ dużo czasu mi to zajęło, żeby to znaleźć i coś takiego. No i w końcu się udało. Jestem naprawdę zadowolony z tego. Także dzisiaj pokażę Wam jeszcze, co można jeszcze w tym zrobić i jakie to jest po prostu fajne i szybkie. Bo naprawdę można tutaj sporo rzeczy zrobić w bardzo szybkim tempie. Także zaczynamy, bo zrobię sobie najpierw teraz takie frytki z batatów, ponieważ już naprawdę z 1,5 roku może nawet i 2 lata nie jadłem. Jakoś tak, także ostatnio znalazłem 2 dobre, fajne bataty, wziąłem i zrobimy sobie frytki z batatów teraz. Jakby ktoś nie wiedział, co to są bataty, to są właśnie bataty, takie takie właśnie jak gdyby no, pomarańczowe, duże ziemniaki. No jak widzicie, na wizji się różne rzeczy dzieją, jak się jedną ręką musi trzymać mikrofon, a jedną pokazywać, to nawet potrafi czasem coś z ręki wypaść. Kiedy już mamy bataty pocięte na takie malutkie plastereczki, które tutaj są, jak widzieliście, ja to po prostu tak z ręki tylko pociąłem, to jedyne co tutaj robię, to jest teraz troszeczkę oliwy z oliwek dam. Ja mam tutaj oliwę z oliwek w takiej buteleczce, po prostu z atomizerem, żeby to ładnie rozprowadzić, ale można też i tak troszeczkę polać i to przemieszać, a ja robię po prostu tak. Popryskamy sobie to troszeczkę. Także nie trzeba tutaj wcale dużo tego tłuszczu, chociaż ja lubię takie bardziej tłuste, bo lepiej smakują. Także po prostu rozprowadzamy sobie tą oliwę z oliwek. Możecie użyć też innego tłuszczu, na przykład oleju kokosowego, jak lubicie ten smak. Można też użyć na przykład smalcu gęsiego, łoju wołowego, jak to woli po prostu, co kto lubi. Ja jak mówię, dodaję troszeczkę więcej.
ponieważ ja lubię takie bardziej tłuste. Chociaż i tak tego dużo tutaj nie jest, bo co to taka buteleczka ma z 20 ml chyba tu jest w tej buteleczce. Pełna też nie była do końca. No i tak zużyłem, no, może z 15 ml i to już wystarczy. Więcej już tutaj nie będę dawać. No i teraz zamykamy. Cyk. Jak Wam już ostatnio pokazywałem, to jest bardzo proste, ponieważ tutaj mamy pieczenie powietrzem, takie przypiekanie, pieczenie, rozmrażanie, grillowanie i dehydrator, czyli po prostu suszenie na przykład ziół, owoców, grzybów itd., itd. Tym razem tutaj tej tacki nie użyłem, która tutaj jest w środku, ponieważ no, zostawiłem to bez tacki, bo mi tacka jest tym razem niepotrzebna na to. Także można ją wyjąć do pieczenia czegoś takiego. Frytki robimy sobie tutaj na tym właśnie powietrznym. Tutaj można zmienić temperaturę, czyli naciskamy temperatura. Można sobie zmienić 205 jest max. Jeszcze raz naciskamy, można sobie czas zmienić, jaki chcemy. Do końca nie wiem jaki czas mi tutaj będzie potrzebny. Załóżmy 7 minut, zobaczymy co będzie po 7 minutach. Ponieważ robię pierwszy raz tutaj frytki w tym. I start, wciskamy i tyle. On się teraz rozgrzewa i zaraz po prostu będzie robić nam frytki. Także za 7 minut widzimy się i zobaczymy co z tego wyszło, czy się eksperyment udał, jak będą smakować. No i tak jak mówię, można robić jeszcze z innych rzeczy. Można zrobić z marchewek na przykład. No ja zwykłych ziemniaków nie jem, ponieważ bataty są dużo lepsze, jeżeli chodzi o to. Zdrowsze i przede wszystkim no, unikam zwykłych ziemniaków, ponieważ po zwykłych ziemniakach od razu mi się zatoki zamykają i mam zatkany nos. Także dla mnie zwykłe ziemniaki nie wchodzą w grę. Także czekamy 7 minut i widzimy się za chwilkę. Dobra, udało mi się wrócić na czas, jak widzicie. Ostatnie 9 sekund i zaraz będą fryteczki gotowe. Przynajmniej tak przypuszczam. Chociaż jak tutaj niżej popatrzę, a tutaj mamy światło w tym, to widzę, że one są gotowe. Otwieramy. O proszę. Nawet 7 minut lekko za długo. Z tego co widzę. Bo już niektóre nawet się lekko zbrązowiały. Także następnym razem trzeba dać jeszcze ciutkę mniej. 6 minutek chyba powinno całkowicie wystarczyć. Także no, frytki gotowe. Poczekamy aż chwilkę ostygną i będziemy próbować zaraz. Także jak widzicie, moi drodzy, idzie to naprawdę bardzo szybko tutaj w tym. I mamy gotowe frytki w 7 minut. Także dla mnie to jest po prostu super. No, są idealne. Nawet lekko chrupiące. Oczywiście teraz ich nie będę wszystkich jeść, ponieważ jeszcze sobie tutaj muszę troszeczkę soli dać, troszeczkę takich przypraw, jak na przykład trochę kurkumy, można też i trochę curry dać do tego, bardzo fajnie to wtedy smakuje, bo teraz one są takie, no po prostu bez niczego, na niczego tutaj nie dodawałem, także trzeba trochę soli, trochę tego. Można też sobie zrobić na przykład jakiś majonez do tego. Przepisów na majonez podawałem Wam kilka, także jak sobie wpiszecie majonez szaman albo wejdziecie w playlisty i tam jest playlista recepty, przepisy, czy przepisy, recepty jakoś tak, to tam na pewno znajdziecie po prostu też i te przepisy na majonez. Czyli wchodzicie na nasz kanał, klikacie u góry playlisty i tam macie podzielone, tam jest wszystko mniej więcej tematycznie podzielone, wszystko jest uzupełniane na bieżąco, także tam w playlistach wszystko sobie znajdziecie, co Was najbardziej interesuje i tak po prostu można sobie tam zerknąć, znajdziecie też i przepis na to. Ten garnek oczywiście macie tutaj zalinkowany w opisie, właściwie garnek to jest piekarnik, nie garnek, także macie ten piekarnik zalinkowany w opisie, dokładnie taki jaki my tutaj używamy, z tym okienkiem właśnie, że można sobie zaglądać jak tam jedzenie wygląda, że nie trzeba go za każdym razem otwierać, to też jest bardzo, bardzo przydatne tutaj w tym. Bo jakbym na przykład ustawił sobie to na 10 minut i bym nie zajrzał, jak robię to pierwszy raz, no to bym je prawdopodobnie spalił. Także
ustawiłem na 7 minut i było to według mnie 1 minuta za długo. 1 minutę mogłoby być mniej, albo troszeczkę temperaturę zmniejszyć w tym, ale tak jak mówiłem, robiłem to pierwszy raz. Jestem z nich zadowolony, bo wyszły naprawdę fajnie. Także jest super. Jeszcze można robić również wiele innych rzeczy tutaj. Także piekarnik macie w opisie, macie tam też jeszcze nasze hasło rabatowe, co jeszcze Wam dodatkowo da zniżkę. Macie tam też numer telefonu do tej pani, która to ma w tym sklepie, gdzie to możecie kupić. Także wszystko macie w opisie wsadzone. Dobre. No ale przecież to jeszcze jest niegotowe. Dobra, to się wy. Ja tu film kręcę. Idź mi stąd. No, sorry, cóż, zgłodniały. Nic nie poradzimy. Co jeszcze możecie w tym piekarniku zrobić? To jeszcze parę takich innych rzeczy sobie tutaj próbowaliśmy ostatnimi czasy. To zobaczycie, teraz Wam tu wstawię, co jeszcze tam w nim robiliśmy. No i też były efekty bardzo fajne tego. Dobrze, to będziemy robić jajka, testować. Ja przed chwilą burgery zrobiłem, nawet nie wyczyściłem jeszcze. Ale mam takie naczynko żaroodporne, bo nie chciałem tutaj tego tak dawać. Także są 3 jajka dla żonki. Mają być na miękko. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, to włączamy. Na co? Może też na grilla. Tylko zmniejszymy sobie czas. Tutaj, no tak myślę, czy 2 minuty to już może nie być czasem za dużo. No, spróbujemy, dobra, zobaczymy. Także czekamy na jajka. Dobra, zakończył. I będzie płynne żółtko. Dokładnie takie jak ma być. Jeszcze sobie tam troszkę. O. Także jeszcze go tu na chwilkę zostawię i zaraz można jeść. Także jajka gotowe. 2 minuty. Dobrze, tym razem ląduje tutaj szponder do środka, wołowy. I tego będziemy sobie, co z nim robić? Ugrylujemy go sobie. Trzeba zmienić czas. Damy mu pół godzinki. I włączamy. I cyk. I niech się szponder grilluje. I jesteśmy pół godziny dalej. I jak widać, jest ładnie wszystko ugrillowane, tak jak ma być. Także w pół godzinki jedzonko gotowe dla żonki. Także jak widzicie, moi drodzy, wszystko bardzo fajnie, szybko można tutaj w tym sobie przyrządzić. Jest to naprawdę wygodne, czyste i ekonomiczne przede wszystkim, co jest dla mnie bardzo, bardzo ważne tutaj teraz w tych czasach i dlatego Wam to tutaj też pokazuję, żebyście i Wy mogli skorzystać, jak Wam na jakimś czymś zależy, czegoś takiego szukaliście, no to akurat macie na gotowca znalezione, fajnie się to sprawuje, my jesteśmy mega zadowoleni z tego i używamy tego po prostu bardzo często ostatnio, bo naprawdę jest to super. Dobra, ja już nie przeciągam, bo ja chcę sobie iść teraz zjeść moje frytki, zanim mi wystygną. Także wszystko macie w opisie, zalinkowane jak zawsze. Tyle na dziś, trzymajcie się, hej i życzę Wam miłego dzionka, hej.